Witam Państwa bardzo serdecznie, a z nami już poprzez łącza Zoom gość w studio, a jest nim pan redaktor Leszek Szymowski. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Trochę nam się pozmieniało i o to chcę pana dopytać, co się pozmieniało. No, sprawy strategiczne, bo oto tak bardzo chwaliliśmy pana prezydenta Nawrockiego za to, że dał odpór tym kolejnym roszczeniom ukraińskim i nie podpisał czy zawetował ustawę o pomocy dla nich. No ale summa summarum po pewnych drobnych poprawkach tą ustawę podpisał. Co o tym sądzić? Czy to jakiś zasadniczy zwrot w percepcji pana prezydenta spraw geopolitycznych? Jak pan ocenia tę sprawę? Myślę, że to jest wynik czyjejś zakulisowej perswazji. Nie wiem czyjej, ale lobby ukraińskie mamy tak silne w Polsce, między innymi wskutek afery podkarpackiej, że być może teraz pokazało swoją siłę i przyszło do prezydenta z żądaniem, żeby tą ustawę podpisał. Być może prezydenta czymś szantażowano, nie wiem. Być może ktoś, kto do niego z tym przyszedł, użył jakichś argumentów politycznych. Nie wiem, co za tym idzie, no ale trzeba powiedzieć jasno, że no prezydent postawił pod znakiem zapytania swoją wiarygodność, bo zrobił coś innego niż obiecywał w kampanii, i to w sprawach dość ważnych dla wielu Polaków. To bardzo smutne, a taki był ładny, wysportowany, amerykański. No i cóż, ale właśnie amerykański, bo obserwujemy też w sytuacji międzynarodowej pewien zwrot, co się okazuje. Ameryka coraz bardziej agresywnie w stosunku do równie agresywnej Rosji się odnosi. Już nie ma mowy o pokoju, rozmowach. Trump raczej sekuje, raczej krytykuje Putina, no i zanosi się na jakieś nowe otwarcie wojny ukraińsko-rosyjskiej, tym razem z silniejszym poparciem Trumpa, no bo na przykład ze zgodą Trumpa na wykorzystanie pocisków Tomahawk. Jak pan to skleja do kupy? No, sklejam to w taki sposób, że na razie mam wrażenie, że obaj panowie licytują bardzo wysoko, to znaczy licytuje zarówno Trump i licytuje Putin. Natomiast w grę tu idą interesy i układy geopolityczne, dlatego że głównym celem prezydentury Trumpa jest zapobiec takiemu scenariuszowi, że Ameryka zostaje zdetronizowana z pozycji światowego hegemona przez Chińczyków. I, i żeby do tego doprowadzić, to Donald Trump musi rozbić sojusz chińsko-rosyjski, dlatego że Chiny są jeszcze słabsze od Stanów Zjednoczonych, Rosja jest jeszcze słabsza od Stanów Zjednoczonych, natomiast oba te kraje razem wzięte są już silniejsze niż Stany Zjednoczone. I wydaje mi się, że Trump próbował przez pierwszy okres swojej prezydentury wygrać Rosję dla Stanów Zjednoczonych, to znaczy jemu się marzyło, żeby zerwać sojusz Xi-Putin, to znaczy sojusz rosyjsko-chiński. I w tym celu używał karty Ukrainy oczywiście, licząc na to, że jeżeli sprzeda to Ukrainę Putinowi, to w zamian za korzyści, które będą z nowego układu geopolitycznego, Putinowi bardziej się będzie opłacało grać z Zachodem przeciwko Chinom, niż z Chiną przeciwko Zachodowi. No i nie wziął pod uwagę tego, że Putin bardzo miło przyjmował jego gesty tam związane z Ukrainą, na przykład taką decyzję, żeby zabronić Ukraińcom, jak nie dać im tam jakichś kodów umożliwiających strzelanie tymi amerykańskimi pociskami do celów na terytorium Rosji. To się Putinowi podobało, natomiast w zasadniczej kwestii on nie poszedł na ustępstwa, czyli na razie wybrał sobie sojusz z Xi Jinpingiem przeciwko Trumpowi i przywódcom Zachodu. No i teraz mam wrażenie, że weszło to w fazę jakichś takich bardziej surowych negocjacji. Trump teraz mówi tak, Trump chce pokazać tak, no skoro ja tutaj miałem inicjatywy pokojowe, a ty, Władimirze Władimirowiczu, nie posłuchałeś mnie i odrzuciłeś moje propozycje, no to zaczniemy teraz rozmawiać z pozycji siły. No tylko problem polega na tym, że Trump licytuje nie tylko przeciwko Putinowi, tylko licytuje przeciwko sojuszowi Chin-Rosja. I
wszystko wskazuje na to, że teraz Ameryka jest jeszcze słabsza niż ten sojusz. Także no nie chciałbym, żeby się to przełożyło na jakiś konflikt militarny. Tym bardziej, że Chińczycy zaczynają pokazywać, że są zainteresowani z aneksją Tajwanu. Prawda? To jest marzenie chińskiej polityki zagranicznej od wielu lat, a Tajwan jest w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. No, atak Chin na Tajwan mógłby spowodować reakcję zbrojną Stanów Zjednoczonych, a to mogłoby się przerodzić w trzecią wojnę światową. No pachnie prochem coraz bardziej. Cała strategia, powiedziałbym, polskich, ruskich onuc zaczyna brać w łeb, bo dotąd panowało w komentariacie, tym takim prawicowym przekonanie, że jednak Rosja przeważa w wojnie ukraińsko-rosyjskiej, no i że no, pomiędzy tymi dwoma potęgami to jednak Rosja jest silniejsza zdecydowanie od wspieranej przez Zachód Ukrainy. A tutaj, no, klops. Rosjanie przestali kunktatorsko przesuwać się do przodu na linii frontu. Ukraińcy coraz skuteczniej rażą cele, także poza granicami Ukrainy, cele rosyjskie związane z infrastrukturą krytyczną. I można odnieść takie wrażenie, że no, wszystko się przewróciło do góry nogami. I jeszcze ta zmiana postawy Trumpa to może oznaczać, że szybciej jednak Rosjanom kończą się zasoby niż Ukraińcom i szybciej być może Rosja tutaj padnie, czego cały komentariat, zabawnie to nazywając ruskich onuc, ze mną włącznie nie przewidział. Znaczy, ta teza, że Rosjanom się teraz kończą zasoby, to panie Piotrze, wydaje mi się nieuzasadniona i podam panu przykład. No, dzisiejsza czy wczorajsza Rzeczpospolita opisuje wyniki śledztwa włoskich dziennikarzy opublikowanych we włoskiej prasie, które to śledztwo udowodniło, że rosyjska broń jest teraz transportowana do Włoch, do mafii, prawda, że mimo wszystkich międzynarodowych sankcji i zakazów, mafia włoska, głównie 'Ndrangheta, kupuje sobie duże ilości broni od Rosji. No, nie można kupować broni od Rosji bez zgody rosyjskich władz, a skoro rosyjskie władze zezwalają na taką transakcję, to znaczy, że tej broni mają bez liku, mają tyle, ile chcą, a nawet więcej, bo mogą ją sprzedawać. No, to oczywiście świadczy też o tym, że Rosja próbuje będzie zainteresowana wprowadzaniem chaosu w krajach zachodniej Europy, według no, modeli pracy dywersyjnej sowieckiej. Natomiast no, to pokazuje, że te koncepcje, te analizy mówiące o tym, że Rosji się kończy broń, to są warte funta kłaków. Ja nie wiem w ogóle na czym te analizy są opierane. Druga kwestia jest taka, że my nie zapominajmy jeszcze o jednej rzeczy w tej analizie sił, że mówiąc o Rosji, mówimy o mocarstwie atomowym. Rosja ma 2,5 tysiąca głowic nuklearnych. Nie wiadomo w jakim stanie technicznym, nie wiadomo ile z nich jest sprawny, no ale 2,5 tysiąca głowic nuklearnych to jest siła, która może zniszczyć de facto całą planetę ziemską. Więc no, ja bym tak nie lekceważył tej Rosji. No ale to proszę mi wytłumaczyć, jak to się dzieje, że tak potężna Rosja, no z różnych wyliczeń to wynika, no świetnie sprzedaje w tej chwili ropę do Indii, do Rosji, jest podporą tego nowego układu, tego stowarzyszenia, tej organizacji, nazwijmy to BRICS, no ale z drugiej strony, wie pan, no na tym froncie to idzie im jak krew z nosa, a ostatnio to nawet łupnia dostają, tam zamknięto kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy rosyjskich w takim piekielnym worku i grozi im śmierć. A zatem fakty raczej wskazują, że to Rosja zaczyna być w defensywie. Jak pan to wytłumaczy? Jeśli chodzi o to, o czym pan mówił na początku, o sprzedaż ropy i gazu,
do Indii na przykład. No to tutaj się zemścił się fatalny pomysł byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Bidena, wprowadzenie na Rosję tych sankcji, bo przecież oczywistą rzeczą było to, że jeżeli kraje zachodnie stowarzyszone ze Stanami Zjednoczonymi będą miały zakaz handlu z Rosją, to Rosja sobie znajdzie innych partnerów handlowych, co właśnie zrobiła. No i efekt jest taki, że te sankcje zamiast doprowadzić do osłabienia Putina, to doprowadziły do wzmocnienia jego sojuszu głównie z Chinami. No bo co się stało w momencie, kiedy amerykańska administracja zakazała kupować ropę od Rosji? No, zainteresowanie rosyjską ropą wykazali Chińczycy, bo Chińczycy mają bardzo rozwinięty przemysł, natomiast potrzebują surowców, głównie ropy. No i ropa, która dotychczas płynęła na zachód, do państw europejskich, zaczęła płynąć do Chin. No i ten sojusz służy zarówno Rosji, jak i Chinom i jest to jedna z przyczyn jego trwałości, prawda? Więc wydaje mi się, że Amerykanie nie mają teraz argumentów już, sposobu na to, żeby ten sojusz rozbić, no bo prezydent Trump... No to ja ponawiam, wchodząc panu w słowo, ponawiam pytanie, panie redaktorze, to czemu nie mają forsy, żeby przełamać w większym stopniu linię frontu Rosjanie? Tego nie wiem, natomiast to trzeba byłoby zapytać wojskowego, bo to jest pytanie, czy to jest tendencja na dłużej, czy to są po prostu chwilowe jakieś takie no, wojenne koleje, że to dzisiaj my bijemy was, ale jutro wy będziecie bić nas. No. Jak na razie wojska rosyjskie zajęły około 19% terytorium Ukrainy, więc to długofalowo to one zyskują, nawet jeżeli teraz chwilowo są w defensywie. No wie pan, bo my tak łatwo i lekko sobie mówimy, prawda, że tutaj Ameryka się włączy, że grozi to pełnoskalowym konfliktem pomiędzy wielkimi mocarstwami, trzecią wojną światową, ale to, na Boga, ale to oznacza koniec, tak? To oznacza koniec nas wszystkich, bo to będzie konflikt pomiędzy mocarstwami atomowymi. Nie było jeszcze takiego, Tak. ale no w końcu ktoś pęknie, prawda? I pierwsza bomba poleci, a za nią w konsekwencji następne. A zatem jak? Tak, i szczególnie jest to zły scenariusz dla Polski, bo przecież od lat 60. w Stanach Zjednoczonych obowiązuje doktryna, ona się chyba nazywa McNamara, tego sekretarza obrony, który stwierdził, że w wypadku konfliktu globalnego atomowego to mocarstwa, wtedy były dwa, Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki, powinny, znaczy inaczej, że Stany Zjednoczone wtedy powinny walczyć ze Związkiem Sowieckim na przedpolach. A co to są przedpola? No to są terytoria krajów sojuszniczych, czyli gdyby teraz miało dojść do konfliktu atomowego, to ta walka będzie się toczyć na przedpolach, czyli na terytorium krajów sojuszniczych, przede wszystkim niestety Polski. I gdyby miało dojść do III wojny światowej, to trzeba się liczyć ze scenariuszem, że bomby atomowe rosyjskie uderzą w terytorium Polski. Ja bym bardzo nie chciał takiego scenariusza. Rosjanie wyraźnie mówią, że jeśli pojawią się w wojnie ukraińsko-rosyjskiej żołnierze z krajów NATO, to dla nich będzie to oznaczało przystąpienie tych krajów do wojny. No to jest logiczne. Natomiast obawiam się, że te ostatnie wydarzenia, jak podpisana ustawa o pomocy dalszej Ukraińcom w Polsce, ale generalnie też taka antyrosyjska silnie postawa pana prezydenta, deklarowana, a przecież być może trzeba będzie za chwilę rozmawiać, prowadzić rokowania z Białorusią i z Rosją, no o tym rozmawialiśmy już. A zatem te wszystkie wydarzenia, także to, co robi rząd, ta cała histeria wojenna, zmierzają do tego, że za chwilę pojawią się polskie wojska na Ukrainie. I ta pana piekielna, że tak powiem, bardzo mroczna wizja tutaj tej wojny, no stanie się ciałem. Tu jest jeszcze jeden scenariusz, panie redaktorze, bardzo dla Polski negatywny, to znaczy udział polskich żołnierzy na Ukrainie, ale co dalej, bo jest taka, prawda, stary kawał żydowski, kiedy się
kiedy się skończy wojna. Wojna się skończy wtedy, kiedy zawrą pokój. A jak długo będzie trwał pokój? No póki będzie następna wojna, prawda? I teraz ta wojna, jak każda, idzie kiedyś pokojem. I teraz jest pytanie, jakie będą warunki tego pokoju dla Polski. Bo niech pan zwróci uwagę, że Ameryka jest w takiej komfortowej sytuacji, że ona sobie prowadzi tę wojnę z fotelów urzędniczych w Białym Domu, ileś tam tysięcy kilometrów od nas, prawda? I Amerykanie wcale się nie kwapią do tego, żeby wysłać żołnierzy na Ukrainę. Natomiast my jako Polacy, jeżeli wyślemy wojska na Ukrainę, to de facto znajdziemy się w stanie wojny z Rosją. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, że nasze wojska tam są, że Rosja uznaje, że Polska jest krajem, z którym jest w stanie wojny i nagle Trump dogaduje się z Putinem, prawda? Albo się nie dogaduje z Putinem i dochodzi do wniosku, że a to my się już wycofajmy z tej Ukrainy, bo cała polityka nasza w stosunku do Ukrainy okazuje się być nieporozumieniem. No, czyli prawda, albo a to zostawmy to, albo podpiszmy jakieś porozumienie, prawda? No i teraz, gdyby na przykład doszło do scenariusza, zostawmy to, Ameryka mówi, dobrze, umywamy ręce, wycofujemy się z tego, to wtedy kraj nasz, Polska, zostaje dalej w tej wojnie bez swojego sojusznika. I jaki będzie efekt? No efekt będzie łatwy do przewidzenia, że po prostu Rosjanie postanowią nas ukarać za ten udział w wojnie i polecą na nas ruskie rakiety i ruskie drony. Ja bym bardzo nie chciał takiego scenariusza, naprawdę. Udział polskich żołnierzy w wojnie na Ukrainie to jest ostatnia rzecz, której potrzebujemy, bo z tego nie będzie żadnych korzyści dla nas, a straty i szkody mogą być gigantyczne. Ja z jednej strony racjonalnie po prostu wierzę w to, że Rosja tu i teraz nie ma interesu w otwieraniu sobie nowego frontu i wypowiadania wojny całemu NATO. Nie skończyła jednego konfliktu zbrojnego, ten drugi jest nieznanym na niewiadomą skalę, z niewiadomym efektem, więc po co im to? A jeszcze tym bardziej, że Amerykanie zapowiadają silny w nim udział. No ale z drugiej strony, wie pan, no jak to przerwać? Bo obserwujemy cały czas eskalację. Krok po kroku zbliżamy się do tego momentu. Najpierw chodziło o dostarczanie Ukraińcom różnego asortymentu broni i już wszystkie asortymenty są dostarczane. Potem chodziło o to, żeby Ukraińcy nie atakowali celów poza Ukrainą. Atakują Bóg wie gdzie, poza Ukrainą i akcje terrorystyczne i zamachy rakietowe ze strony Ukrainy. No jest już pełna wojna tutaj. Teraz kolejny etap to jest to wejście do wojny wojsk NATO. No ale to jest już etap, gdzie Rosjanie zapalili bardzo wyraźne czerwone światło. O ile tam jeszcze się wahali i takie to było w niedopowiedzeniu, to tutaj jest kropka. I pytanie, czy można jeszcze tej naturalnej logice, no bo tak to wygląda, owego konfliktu, owej eskalacji w jakiś sposób zapobiec? No, moim zdaniem, z punktu widzenia Polski i polskiego rządu, to trzeba sobie zadać jedno fundamentalne pytanie, gdzie jest w tej sytuacji interes Polski? I na to pytanie, i tu myślę, że się pan ze mną zgodzi, fundamentalna odpowiedź brzmi tak, że główny interes Polski w tym polega na tym, żeby ta wojna do nas nie przyszła, prawda? No najlepsza wojna to jest taka wojna, w której nie uczestniczymy. Najlepszy problem to jest cudzy problem, etc., etc. No więc teraz trzeba się nastawić na to, nie żeby do wojny wchodzić, tylko żeby do niej nie wchodzić, żeby nie dawać Rosji w przyszłości tego argumentu, że wyście tutaj, proszę, na nas wzięliście udział w wojnie z nami, to teraz jak was Ameryka zostawiła, to my wyciągniemy za to konsekwencje. To jest pierwsza sprawa, więc wszystko, absolutnie wszystko, żeby do tej wojny się nie dać wciągnąć. Wydaje mi się, że polski rząd, gdyby był rzeczywiście polski i reprezentował polskie interesy, to nie dałby się wciągnąć do tej wojny, to jest jasne. To jest pierwsza sprawa. Natomiast druga sprawa, można się pokierować prawem Murphy'ego, który mówi, że jak coś złego może się wydarzyć, to się już wydarzy, to się wydarzy, prawda? I teraz co się może wydarzyć złego? No pan mówi o wojnie, czyli trzeba się spodziewać, może nie spodziewać, ale brać pod uwagę taki scenariusz, że ta wojna może do nas przyjść.
No i co trzeba zrobić, żeby się przed tym zabezpieczyć? No trzeba się zbroić, to znaczy przede wszystkim trzeba, patrząc, wyciągnąć wnioski z sytuacji na Ukrainie i zbudować w Polsce bardzo silne systemy antydronowe, prawda? Teraz wiem, że są nowoczesne systemy antydronowe laserowe, polegające na tym, że prawda, no, tam radary laserowe mogą wykrywać drony i one są natychmiast zestrzeliwane laserowo już przez, te, przez te urządzenia antydronowe. Więc trzeba byłoby polską przestrzeń powietrzną przed tymi dronami zabezpieczyć, prawda? Druga sprawa, trzeba zbudować systemy obrony przeciwlotniczej, żeby nie było czegoś takiego, że tutaj wlatują nam drony w przestrzeń powietrzną i zanim je zestrzelimy z rakiet wartych $1,5 miliona, to te drony dolatują do Łodzi. No to jest rzecz absolutnie nie do zaakceptowania. No, czyli trzeba po prostu zbroić Polskę. Zgodnie z zasadą rzymską, chcesz mieć pokój, szykuj wojnę. I to trzeba zrobić. Trzeba przywrócić przeszkolenia wojskowe. Ja myślę nawet, że trzeba byłoby przywrócić powszechny pobór do wojska. Trzeba byłoby zainwestować w infrastrukturę krytyczną, prawda, żebyśmy mieli schrony, do których ludność cywilna może się schować w wypadku rosyjskiego ataku, prawda. To jest cały szereg takich działań, które po prostu aż woła się, żeby zrobić, a żeby to zrobić teraz, a nie czekać, żeby potem nie było znowu mądry Polak po szkodzie. No tak, trzeba było sobie te system antydronowy zainstalować, ale żeśmy o tym nie pomyśleli. Trzeba sobie było zrobić system obrony przeciwpowietrznej, ale jak był czas, to żeśmy sobie o tym nie pomyśleli, bo mieliśmy ważniejsze sprawy na głowie, prawda, awantura o wyprowadzanie pana Ziobry z samolotu. No więc to są takie rzeczy elementarne, które należy zrobić. No, bo wyobraźmy sobie, proszę pana, taką sytuację, że ta wojna do nas przychodzi i nagle zaczyna nas atakować Rosja, prawda? No to co? No to atakuje naszą przestrzeń powietrzną, która jest niczym niechroniona. Atakuje nas dronami, do których nie ma z czego strzelać, albo będą natowskie samoloty strzelać do dronów, który każdy kosztuje, nie wiem, 10 czy 15 tysięcy dolarów, rakietami, które kosztują $1,5 miliona. No to ile my tak pociągniemy, prawda? I tyle, No ale wie pan, mam wrażenie, to jest to, że co trzeba zrobić. opowiadamy Natomiast wie tutaj pan, jest widzom... jeszcze jeden problem, który się pojawia, kiedy o takich sprawach rozmawiamy, to znaczy problem reakcji Polaków, bo zadajemy sobie często pytanie, czy młodzi Polacy poszliby walczyć za Polskę. Pan i ja możemy sobie zadać takie pytanie, no dobrze, czy wybucha wojna, to co, ja będę uciekał za granicę, czy będę walczył za Polskę, prawda? No i teraz no, trzeba się tutaj liczyć z takim scenariuszem, że kogo rząd Tuska w pierwszej kolejności wyśle na front, panie redaktorze? Polskich patriotów, żeby się ich pozbyć, prawda? I teraz rodzi się pytanie, czy polski patriota powinien walczyć, czy polski patriota powinien wyjechać z kraju, żeby przeczekać tą nieuniknioną klęskę i wrócić już po wojnie. No to są ciężkie dylematy. No i W tyle. obronie ojczyzny to polscy patrioci zostaną. Natomiast jeżeli chodzi o korpus ekspedycyjny na ukraińską wojnę, no to tutaj miałbym wątpliwości. Ale podsumowując, bo musimy kończyć naszą rozmowę taką w locie, w podróży nagraną z pana udziałem, chcę powiedzieć tylko jedno. No, my tutaj rozmawiamy o, wydawałoby się, oczywistych rzeczach, prawda? No to są banały. Musimy się zbroić, ale najgorsze jest to, że nikt w tej materii nic nie robi na poważnie. Że słyszymy tylko pewne deklaracje, powtarzające się wciąż problemy, piętrzące się problemy przed różnymi politykami, które oni opisują i nic. A jeszcze na domiar złego pan prezydent no, pokazał się jako prezydent niesuwerenny, bo przyjął stanowisko amerykańskie, naszego sojusznika i podpisał tą ustawę proukraińską. Chyba w moim odczuciu nie do końca kierując się polskim interesem, bo przecież wiemy jak to jest. Jakby stawiając taką klamrę w naszej rozmowie, chcę to podkreślić. A zatem o banałach gadamy, a póki co jesteśmy coraz głębiej w tym bagnie zanurzeni już moim zdaniem po szyję. Chyba tak można by to, cośmy tutaj powiedzieli, spuentować. Dokładnie tak. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Panie Leszku, do zobaczenia. Państwa proszę o wsparcie
naszego kanału tutaj w social mediach, w mediach społecznościowych jest link do Buy Coffee. Wpłaćcie, jeśli uznajecie, że to, o czym tu mówimy, że ta nasza praca ma sens. A widzów telewizji kablowych proszę o pozostanie z naszym kanałem. Piotr Barełkowski, Leszek Szymowski. Do zobaczenia.